Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie miks bazowy do naszych kulek, które będziemy robić w przyszłości. Ja oczywiście ten miks, który teraz zrobię, wykorzystam jak najbardziej. Korzystać będę z gotowego. Ja wolę gotowy. Taki, który zrobię teraz, też ma swoje plusy, o których Wam opowiem. I z czego taki mój miks bazowy będzie się składał. Oczywiście to, z czego będzie się składał, wszystkie gramatury będziecie mieli pod spodem w filmie. Ale głównym składnikiem naszego miksu bazowego będzie, słuchajcie, mąka kukurydziana. Tutaj tego będzie najwięcej. Mamy mąkę kukurydzianą, mąka sojowa pełnotłusta. Można też użyć odtłuszczonej dodatkowo. Ja akurat mam pełnotłustą. Do tego semolina jako składnik wiążący oraz akurat mam serwatkę, aby troszeczkę, że tak powiem, ten miks wzbogacić o proteiny mleczne. Bardzo prosty miks. Mam nadzieję... O, uwaga, się wyłączyła. Działa. Bardzo prosty miks, więc sobie zabieramy się do jego zrobienia. 350 g mąki kukurydzianej. Ja to robię kilogram, tak? Więc kilogram to jest mój miks 50/50 tak zwany. I mam miał kilogram mączek oraz kilogram, miksu bazowego i do tego będę mógł sobie dodawać już resztę mączek, jakich będę po prostu chciał. Więc 350 g, mam nadzieję, że uda mi się tak ładnie odmierzyć miks mąki kukurydzianej. Tego jest najwięcej. Mam nadzieję, że mi się w wiaderku zmieści. No, 358, no już niech będzie. To akurat nie przeszkadza, ale ma być 350, to nie zawsze mi się uda po prostu tak ładnie nasypać. 300 g sojowej pełnotłustej. To jest oczywiście moja wersja, Wy możecie mieć swoją. Tak więc musi być tutaj 650 g. Ok. Sojowa już została zadozowana. Teraz 100 g serwatki. I do 750. Ok. 150 g semoliny. Semolina to jest taka mąka wykonywana z pszenicy durum, takiej grubej. Tu jest 150, więc musimy mieć 900 do 900. O, 905. Jeszcze muszę tylko poszukać mąki sobie odtłuszczonej, czy mi przyszła. Jak nie, to po prostu dodam mąki kukurydzianej. Sytuacja panowana, no gdzieś ją zgubiłem, już jak przygotowałem. Mąka sojowa odtłuszczona, tego dajemy 100 g. Czyli do różnego kilograma teraz. Widzicie, one mają różne kolory, te mączki. To jest bardzo prosty miks, wiadomo, z czegoś można sobie zrezygnować. O, kilogram. Teraz sobie to wszystko zmieszamy i pokażę Wam, jak mój miks będzie wyglądał, a jak wygląda miks kupny, żebyście sobie zobaczyli różnicę. Miks, słuchajcie, wygląda w ten sposób, mój akurat. Tutaj troszeczkę jeszcze muszę porozdrobnywać, chyba muszę przetrzeć serwatkę, bo serwatka się po prostu lubi zbrylić, ale wygląda to, powiem Wam, bardzo obiecująco. Pachnie słodziutko, bardzo fajnie, jestem zadowolony z tego miksu. Na pewno na którymś z filmów, które będę nagrywał, użyję tego własnego miksu i zrobimy z niego jakieś kulki, jakieś nowe może.
które będę robił. Ja Wam za chwileczkę tylko pokażę, dam na łopatce miks taki gotowy, żebyście sobie porównali. To jest, słuchajcie, miks od producenta, tak, czyli taki oryginalny, jakbyście kupili, one się będą różnić troszeczkę kolorem. Ten jest mój. Mój, powiem Wam, jest chyba troszeczkę bardziej żółty. Możliwe, że dałem więcej mąki kurdzianej. Ja tutaj nie wiem, co jest, ale bardzo dobrze mi się na nim kula. Ten jest mój. Więc zobaczymy, jakie będą tak naprawdę różnice. Miks bazowy został skończony, jak widzicie, no i jednak trzeba do tego miksu mieć kilka tych rzeczy, czy jakąś mączkę kukurydzianą, semolinę tłuszczoną, sojową, pełnotłustą, można dać serwatki, mleka w proszku, wzbogacić ten miks o Bird Food. Ale teraz chciałbym Wam też troszeczkę powiedzieć, jakie są plusy i minusy tego wszystkiego. Już Wam mówię, jeśli chcemy robić kulki po prostu, jakoś nie wdrażając się w makroskładniki tych kulek, tak, ile to ma białka, tłuszczu, węglowodanów, tak dalej, to kupując miks gotowy, jesteśmy w domu, w sumie nas to nie interesuje, wszystko się dobrze kula, jest ekstra, ale nie wiemy konkretnie, co tam jest, tak? Jeśli robimy swój, no to jesteśmy w stanie manipulować tym miksem pod względem ilości makroskładników, węglowodanów, tłuszczów oraz białka, jeśli oczywiście komuś na tym zależy. Druga sprawa, jak robimy, powiem Wam, że tak, jak robimy bardzo mało tych kulek rocznie, to robienie własnego miksu średnio się opłaca, ponieważ kupienie gotowca jest tańsze czasami niż kupienie tych wszystkich elementów oddzielnie. No i mamy 5 paczek, a nie jedną. Chodzi też o miejsce. I kolejna kwestia jest taka, że mając miks swój, możemy go ubogacić na dzień dobry, tak? Jak robimy na przykład, nie wiem, kulki bardziej śmierdzące, czy też słodkie, to robimy sobie takiego miksu, nie wiem, 10 kg na dzień dobry na przykład i na przykład wiemy, że ten mój miks bazowy jest pod kulki słodkie, bo jest tam na przykład, nie wiem, więcej serwatki, więcej mleka w proszku, więcej tego, już jest Bird Food na dzień dobry włożony. Tutaj w kupnym raczej tego tutaj nie widziałem, miałem jakiś taki miks, gdzie było trochę tych makuchów, to było zauważalne, więc na dzień dobry możemy sobie określić profil smakowy naszego miksu. Później przy kulaniu dodajemy, nie wiem, 2-3 rzeczy, atraktor, flawor, jakiś płynny pokarm, barwnik i mamy gotową kulkę. Jak kupujemy gotowy miks, no to wiadomo, te wszystkie rzeczy trzeba sobie dodać. Plus, minus, to Wy już ocencie sobie sami. Na pewno zrobienie własnego miksu jakby od podstaw, plus dodatkowo całej kuleczki i zupełnie na niej karpia, no jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, no, że mamy pojęcie, wiemy co robimy, ryby lubią to, co im przygotowaliśmy. Ja oczywiście Wam bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się w kolejnych produkcjach.